W tym momencie chyba mogę już jasno powiedzieć, że się doczekałem. Klawiatury marki Keychron trafiły do sklepu XCOM, a to jednocześnie oznacza, że w przyszłości będziemy testowali trochę więcej modeli. Możecie w sumie pisać w komentarzach, które chcielibyście zobaczyć najpierw. Generalnie wśród użytkowników tych klawiatur można wskazać tego pana. No i ja również przez dłuższy czas miałem niewątpliwą przyjemność korzystać z Keychrona K2V2, ale dzisiaj zajmiemy się czymś mniejszym. Nie będzie to 75%, a 70% w formie K14. Co potrafi ta klawiatura, jak wyglądają jej poszczególne warianty, o tym wszystkim opowiem Wam dzisiaj, więc zapraszam do oglądania. K14 to definitywnie bardzo ciekawa propozycja, kompaktowo-produktywna, która zmieści się do każdego plecaka tuż obok laptopa, ale lekko poszerza zakres przycisków względem takiej typowej 65%. Jak mówiłem, w sklepie pojawia się kilka wersji tej klawiatury. Moja to L1, jest także M2, M3 oraz J1, J2 i J3. Podstawowa różnica to kolorystyka. Do mnie wpadło urządzenie uderzające w klimaty bardziej retro, biel przemieszana z szarością, lekki czerwony akcent. Wygląda to bardzo ładnie, elegancko. W pudełku możecie spodziewać się także kabla kątowego, papierologii, no i dodatkowych nakładek, które są dedykowane pod Windowsa. Jest to po prostu urządzenie kompatybilne z różnego rodzaju systemami, zresztą na boku mamy specjalnego switcha, dzięki czemu możemy przejść między Maciem i iOS-em, bądź też Windowsem i Androidem. Ewentualnie jest też kompatybilność związana z Linuxem, natomiast tutaj producent zachęca, aby dołączyć do grupy, która znajduje się na Facebooku i jest ona właśnie dedykowana osobom, które użytkują Linuxa i mają Keychrony na swoich biurkach. Poza tym, jeżeli chodzi o przełączniki na boku, mamy również możliwość wyboru Bluetooth, bądź też kabla, albo wyłączenia klawiatury, no i jest też sam port, do którego wpinamy przewód dołączony do zestawu. I co teraz wypada już jasno zaznaczyć, przed Wami klawiatura raczej skierowana do osób chcących pozyskać urządzenie pod stanowisko robocze oraz ludzi mobilnych. Trudno dedykować ją graczom, chociaż rzecz jasna to nie jest tak, że nie pogracie na niej, bo się da. Moja K2 również wywodziła się z kategorii produktywno-użytkowej, a grałem na niej sporo. Zwyczajnie Keychron nie oferuje nam przykładowo aplikacji czy też makr. Co zatem dostajemy? Przede wszystkim bardzo dobrze wykonany, zabudowany case z aluminiową skręconą ramką, która dodatkowo usztywnia konstrukcję. Spasowanie jest ok, mogą pojawić się delikatne nierówności na rogach, natomiast szorstkawa faktura i na wpół gładkie szlify dodają bardzo przyjemnego, trochę takiego surowego stylu. Spód obudowy plastikowym, grubym, z kilkoma stoperami gumowymi, regulacja kąta nachylenia podwójna, także stabilizowana. Wewnętrzny plate metalowy i tak przygotowana klawiatura waży jakieś 750 gramów, całkiem słusznie patrząc na gabaryty. Najsłabszym ogniwem ogólnie w Keychronie moim zdaniem jest sam kabel. Przykładowo mamy tutaj mocowanie boczne, co znaczy, że trochę trudniej będzie nam z dobraniem jakiegoś customowego przewodu. Poza tym jest on w oplocie, ale bardzo sztywnym, no i średnio układa się go na biurku. Uwierzcie mi jednak na słowo, przy tej klawiaturze zbyt często z kabla nie będziecie korzystali, no chyba że zależy Wam na pełnym odświeżaniu, które wynosi 1000 Hz i jest ono dostępne wyłącznie po przewodzie. Wówczas klawiaturę jak najbardziej można rozpatrywać pod kątem poniekąd gamingowym, chociaż jeżeli mówimy o pracy typowo biurowej, no to wówczas na module Bluetooth to 90 Hz w 100% Wam wystarczy. Podpiąć możemy do 3 urządzeń jednocześnie i przerzucać się między nimi, co sugerują diody umieszczone pod konkretnymi przyciskami. No i właśnie, diody. W moim najtańszym wariancie jest ich niewiele, są one przede wszystkim użytkowe. Generalnie takie pełne podświetlenie RGB to domena modelu J1, 2 i 3. Ogólnie wybierając jedną z klawiatur dokładnie przeczytajcie specyfikację i zastanówcie się, czego oczekujecie. Być może nie tylko podświetlenie będzie dla Was istotne, a zależy Wam, dajmy na to, na możliwości łatwej modyfikacji w przyszłości. Nie bez przyczyny mój egzemplarz to 449 zł. K14 może bowiem zaoferować także hot swapa ze wsparciem zarówno dla 3, jak i 5 pinów w układzie północnym. Ten rarytas wymaga jednak dopłaty kilkudziesięciu złotych i jak mam być szczery, moim zdaniem zdecydowanie warto, aby móc w przyszłości zaaplikować tutaj jakieś inne, być może ciekawsze switche. Zanim jednak o nich zaczepię jeszcze o nakładki. Są to double shoty ABS-y, całkiem grube, błyszczenie na nich, co wiem z własnego doświadczenia, postępuje raczej umiarkowanie, nie jest to proces błyskawiczny. Zresztą już po wyjęciu z pudełka charakteryzują się one dosyć gładką strukturą, co tylko spowalnia to wyczuwalne wygładzenie podczas codziennego użytkowania. Profil nakładek to OM, czcionki estetyczne, delikatne, jest widoczna sublegenda dotycząca skrótów. Stabilizatory montowane na plejcie, bardzo słusznie przesmarowane, momentami aż nazbyt w moim egzemplarzu, ale jednocześnie bez większych luzów. Ogólnie w samej klawiaturze nie ma jakiegokolwiek dodatkowego akustycznego uzupełnienia piankami czy matami, ale mimo wszystko klik wypada całkiem pozytywnie. I teraz kolejna bardzo istotna kwestia, mówiąc o wyborze K14. Poza podświetleniem bądź też hot swapem możecie zdefiniować także switcha. Mamy dwa rodzaje, albo autorskie
kichronowe w kolorystyce red, brown i blue, albo też taka sama kolorystyka, ale jest to Gateron Pro. I generalnie Gaterony są gładsze, są przesmarowane, natomiast w przypadku kichronów, które postanowiłem przetestować ze względu również na swoją ciekawość, tego przesmarowania nie ma, są bardziej szorstkie. Jak to wszystko brzmi, za chwilkę posłuchacie, natomiast jeżeli mogę Wam coś rekomendować, to o ile macie możliwość dopłacić, moim zdaniem znacznie przyjemniejszym wyborem będą właśnie Gaterony, które miałem w swojej K2, również były przesmarowane, no i po wyciągnięciu z pudełka ten klik był płynniejszy. Trudno mi określić, czy wspomniana szorstkość będzie rzucać się jakoś wyraźnie w ucho, natomiast definitywnie pod palcem jest zauważalna, jeżeli mieliście okazję użytkować różnych klawiatur z różnymi gładszymi switchami. Kichron Red zdaje się być pozycją pośrednią między Keylem Redem a Gateronem Redem. Jego stabilność w miarę ok, zaskoczył mnie brak jakiegoś większego pingowania wewnątrz samej klawiatury, pojawia się naprawdę niewielkie echo. Być może miałem szczęście, ale uważam, że nawet stabilizatory pracują całkiem nieźle jak na produkt wyjęty z pudełka. Ogólnie K14 jako urządzeniu trudno coś zarzucić właśnie w kwestii typowej pracy. Nawet obecny tryb Bluetooth pozytywnie zaskakuje patrząc na czas działania. Jestem na kilkanaście dni od momentu przyjścia paczki i do tej pory bateria się nie wyładowała. Stawiam zatem, że w przypadku mojego wariantu bez podświetlenia te 2 miesiące przy średniej pracy 8 godzin dziennie absolutnie do osiągnięcia, a bateria tutaj to 4000 mAh. Dlatego też na początku mówiłem, że kabel jest jaki jest, ale można o nim zapomnieć na długi czas, a następnie po kilku godzinach ładowania znowu zdjąć go z biurka. Wydaje mi się, że to właśnie idealna cecha dla osób mobilnych, które chcą tą klawiaturę wykorzystywać przy laptopie. Rzecz jasna, przy podświetleniu w modelu, który takowe akcenty oferuje, ten czas pracy diametralnie się skróci, no bo wiadomo, można wykorzystać RGB bądź też podświetlenie białe. O co zatem należałoby zadbać przy takiej K14, aby jeszcze poprawić wrażenia z jej posiadania? O tym wspominałem już długie miesiące temu przy K2V2. Brakuje mi tutaj softu, a ilość kombinacji dostępnych na klawiaturze raczej nie zachwyca. Anti-ghosting ograniczono do kilkunastu klawiszy, raz jest ich 9, innym razem 11. Nie ma też makry i ogólnie, jeżeli chcecie modyfikować layout, to producent rekomenduje Carabinera na Maca oraz aplikację SharpKeys dla Windowsa. Ze swojej strony natomiast dorzuciłbym jeszcze jedno, mianowicie podpórkę pod nadgarstki, ponieważ klawiatura ma dosyć wysoki profil przedni. Definitywnie poprawia to komfort codziennej pracy, czy nawet okazjonalnego grania i z takiej podpórki przy swojej K2 również korzystałem. Przechodząc powoli do podsumowania, no przede wszystkim Kichron jako marka pojawi się jeszcze nie raz na kanale, dlatego też warto być subskrybentem, jeżeli interesują Was ich produkty. Natomiast to, co tyczy się bezpośrednio K14. Generalnie sama konstrukcja wygląda bardzo, ale to bardzo przyjemnie, przy czym warto zwracać uwagę na różne warianty. Być może macie inne zapotrzebowanie, inne cechy Was interesują i gdybym prywatnie miał taką K14 wybierać dla siebie, to owszem, z jednej strony bardzo, ale to bardzo podoba mi się stylistyka L1, ale jednocześnie chciałbym mieć może nie tyle podświetlenie, co przede wszystkim hot swapa, no i całość wyposażoną w przełączniki Gateron, które po wyjęciu z pudełka oferują wyższą płynność, o czym wspominałem już wcześniej, natomiast obecność hot swapa sprawia, że taka klawiatura jest przygotowana pod przyszłościowe modyfikacje w postaci, dajmy na to, nawet wymiany przełączników, bądź też dosmarowania stabilizatorów. Więc jeżeli w przyszłości chcielibyście pokombinować nad swoją klawiaturą opartą o bardzo przyzwoitą bazę, to moim zdaniem warto te cechy brać na celownik, nawet kosztem dopłaty. Z mojej perspektywy jest to zdecydowanie warte dorzucenia tych kilkudziesięciu złotych. A co się tyczy generalnie dzisiejszej K14 L1, jest to klawiatura estetyczna, jest to klawiatura dobrze zrobiona, wielozadaniowa, a poza tym świetnie, naprawdę świetnie trzyma na baterii i to są cechy, które w środowisku mobilnym, w środowisku, które wymaga przede wszystkim produktywności, no i takiej niezawodności, spiszą się idealnie. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o modelu K14 L1 i ogólnie o wszystkich wariantach Kichrona K14. Piszcie pod spodem, również proponujcie, którą kolejną klawiaturę Kichrona powinniśmy przetestować na kanale. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia w następnych nagraniach. Cześć!